Zamknięte, otwarte, zamknięte, otwarte. Urządzenie, które dzisiaj będę dla Was recenzować, to Kontaktron albo czujnik zamknięcia drzwi i okien, albo czujnik zamknięcia drzwi, albo czujnik zamknięcia okien. Ma kilka nazw, ale w sumie służy do tego samego i to po prostu nazwy. Więc zapraszam Was na dzisiejszą recenzję urządzenia QuinkPink. Nazwą, której ja używam, jest czujnik zamknięcia drzwi / okien, bo idealnie mówić, czym jest to urządzenie, aczkolwiek prostsze jest Kontaktron. To, co dzisiaj dla Was testuję, no to Kontaktron od firmy QuinkPink. To jest firma, która jest powiązana z Xiaomi, powiązana jak prawdopodobnie większość firm w Chinach, więc wszyscy są powiązani w jakiś sposób ze Xiaomi. Niemniej jednak firma właśnie z Chin, która stworzyła całą serię urządzeń QuinkPink, które są całkiem fajne. Część z nich ma nawet natywne wsparcie dla HomeKit. A to jest pierwszy Kontaktron, z którym mam do czynienia, który działa po BLE, czyli działa po Bluetoothie, a nie po Wi-Fi albo nie po Zigbee, tak jak 99%, a do momentu, kiedy go dostałem na testy, to myślałem, że 100% urządzeń. Nie. Tutaj QuinkPink zdecydował, że idziemy w stronę Bluetootha, a czy to dobrze, czy źle? Zaraz się dowiecie. Do czego służy taki Kontaktron? Bo chyba od tego powinniśmy zacząć i to jest bardzo ważne. Moim zdaniem jest to jeden z podstawowych elementów smart home. Jeżeli masz dom i chcesz, żeby on był smart, to masz Kontaktron, na przykład takie urządzonka. W skrócie one działają na tej zasadzie, że gdy są blisko, to jest wszystko ok. A gdy je rozłączymy, wtedy wyzwala się informacja i dostajemy powiadomienie o tym, że coś się otworzyło. Może to być okno, mogą to być drzwi, jak sądzicie po samych nazwach, ale nie tylko. Możecie to na przykład przypiąć do szafki i gdy ktoś szufladę otworzy, to wtedy dostajecie powiadomienie. Chodzi o to, że wszystko to, co chcemy wiedzieć, że się otworzyło, no to dostajemy takie powiadomienie, więc to jest jakby taki ważny element odnośnie bezpieczeństwa, ale też wygody. W kontekście wygody możecie zrobić na przykład taką automatyzację, że gdy otwieracie drzwi, to zapala się światło. Ja tak mam przy moich drzwiach wejściowych. Kiedy po konkretnej godzinie otworzę drzwi wejściowe, wtedy zapala się światło w przedpokoju. Wygodna, prosta automatyzacja. Więc jeżeli chodzi o to, jak montujemy takie urządzenie, to zawsze mamy tak, bo one wszystkie działają na podobnej zasadzie, mamy większy element i mniejszy. Większy element montujemy na tej powierzchni, która się nie porusza. Framudze drzwi, framudze okna, ogółem to, co nie jest w ruchu. A mniejszy na tej powierzchni, która się porusza, czyli na samych drzwiach albo na samym oknie. Jeżeli chodzi o to urządzonko, to QuinkPink nawet zdecydował się tutaj nam opisać dokładnie, jak one się powinny tutaj stykać, bo te urządzenia powinny być bardzo blisko siebie. Mówimy tutaj dokładnie o tym, że one powinny być około 2 mm od siebie, czyli prawie, że się stykać, nie stykać całkowicie, nie dotykają się, ale tak odrobinę. Tyle o ile. No i wtedy, gdy je otwieramy, no to po prostu dostajemy powiadomienie na naszym telefonie. Powiadomienie dostajemy w aplikacji, którą bardzo dobrze znamy z ekosystemu Xiaomi, czyli Xiaomi Home. To, co przed sekundą zrobiłem, zamontowałem tą dużą część na tej powierzchni, która się nie rusza, czyli na framudze, a mniejszą część na samym oknie. I w tym momencie, gdy je sobie otworzę, no to mamy koniec połączenia, przez co dostaniemy powiadomienie. A gdy je zamknę, no to jest już połączenie, czyli są zamknięte. Zobaczcie to teraz w aplikacji. Aplikacją jest Xiaomi Home. Na samym dole mam QuinkPink Door Window. Ja go sobie otworzę. Co widzimy? Widzimy to urządzonko na głównym ekranie. Fajnie jest, że QuinkPink z Xiaomi się dogadali i mamy dokładnie to urządzenie, a nie jakiś tam losowy Kontaktron. Widzicie, że on jest w stanie closed. A gdy je sobie otworzę, no to mamy open. Jest fajna animacja pokazująca, że one się rozjeżdżają. To mi się podoba. Co mamy w samej aplikacji? Na samym dole, od tego zacznę, mamy Historical Records, czyli mamy informację, kiedy było otwarcie, kiedy było zamknięcie. Czyli możecie sobie zobaczyć, czy na przykład ktoś w ciągu ostatniego dnia, 2, 3 tygodnia dostawał się do Waszego domu albo do miejsca, do którego się dostać nie powinien. Możemy również stworzyć smart sceny. Smart sceny to są po prostu automatyzacje. Jeśli otworzy się okno, wtedy niech wyje alarm. Albo niech się zapali światło na zewnątrz, jeżeli otworzy się okno balkonowe. Na przykład. Te wszystkie funkcjonalności sceny mamy tutaj w aplikacji, możemy je sobie zaskedulować.
A gdy wejdziemy w opcje, to mamy tak. Mamy Bluetooth i MAC adres, który jest tutaj zaciemniony, żebyście dokładnie go nie widzieli. Mamy nazwę urządzenia, aktualizację oprogramowania, żebyśmy mieli pewność, że ono jest najnowsze. I tak naprawdę tyle. No bo w Contactronie tutaj nie ma jakiejś super rozbudowanej funkcjonalności. Jedyne, o czym warto pamiętać, co sobie cofnę i co Wam pokażę, czyli brama. To jest Contactron działający po Bluetoothie. Czyli ja mam z nim połączenie, kiedy jestem w zależności, w odległości od tego Bluetootha, czyli dajmy na to co 5-7 metrów. Jeżeli chcecie tym sterować zdalnie z całego świata, czyli chcecie go, żeby ta bramka, ten Contactron komunikował się po Wi-Fi, potrzebujecie bramki od QuickLink i tam mamy nasz Door Window Contact Sensor z ikonką bluetoothową, który nam pokazuje, jaki jest sygnał i dzięki niemu jesteśmy już w stanie się łączyć z większej odległości i dostawać te powiadomienia z większej odległości. Ile to kosztuje i gdzie to kupić? To kosztuje mało, bo ogółem QuickLink lubi sprzęty tanie. Więc zostawniecie ten urządzonko za 49 zł. Od razu z bateryjką, żeby ona działała, ta bateryjka to jest CRK1632, czyli mniejsza. Trzeba pamiętać o tym, jeżeli ona się rozładuje, ale wytrzyma, myślę, spokojnie z rok z hakiem w Waszym domu. Więc 49 zł na smartbest.pl. Stamtąd dostaliśmy ten sprzęt do testów i tutaj Was serdecznie zachęcam do tego, żebyście się udali na Smartbest i właśnie ten czujnik tam znaleźli. Zalety, wady i moja ostateczna opinia na temat tego oto urządzenia. Zacznijmy od zalet. Jeżeli chodzi o zalety, to mamy wielkość urządzenia. Jak pamiętam, if Elgato Door Window Sensor to on jest chyba taki gruby. QuickLink pokazał, że można mieć tą samą funkcjonalność znacznie mniejszej wersji, o wiele bardziej zminiaturyzowane. Zaletą też na pewno jest cena. 49 zł wobec 150 do 200, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, na przykład od if. No i mamy to 4 razy tańsze. Minusy. Po pierwsze, nie lubię Bluetootha, nie przepadam za BLE, więc sama technologia wykorzystana do tego urządzenia jest dla mnie taka średnia. Po prostu moim zdaniem ona jest niestabilna. Fajnie, że mamy bramkę, którą musimy wpiąć do gniazdka, ale wolę Zigbee, na przykład w tym wypadku. Po drugie, nie mamy wsparcia dla asystentów. Mamy co prawda Google Home przez Xiaomi, ale nie mamy natywnie Google Home'a, Alexy czy HomeKit. To jest jak dla mnie spory minus, o tym trzeba pamiętać. I to chyba wszystko tak naprawdę. Czyli jeżeli chcecie mieć Contactron, który zepniecie z Xiaomi Home, bo to jest Wasz główny ekosystem i ma on być tani, bo na przykład macie dużo okien, dużo drzwi albo nie chcecie dużo kasy wydawać, to QuickLink jest dobrym rozwiązaniem. Jeżeli zależy Wam bardziej na asystentach i nie chcecie mieć bluetoothowych rozwiązań, tylko chcecie mieć na przykład Zigbee czy coś po Wi-Fi, no to musicie iść w inną stronę. Jak dla mnie fajnie, że QuickLink stwierdził, że zrobi coś nowego, coś innego. Mnie jakoś to super nie kupiło osobiście, no ale pewnie znajdą się jego entuzjaści. Tak jak Wam wspominałem, jeżeli chcecie i podobał Wam się ten sprzęt, no to kupcie go na smartbest.pl. A ja serdecznie dziękuję za ten film i zapraszam Was do naszych pozostałych recenzji, m.in. QuickLink na kanale YouTube SmartMe, no i oczywiście na naszym portalu smartme.pl.